Podstawą przyjaźni są codzienne, szczere, pełne ufności rozmowy, komunikacja. I czy faktycznie można zaprzyjaźnić się z Bogiem i rozmawiać z Nim każdego dnia? Posłuchajcie. Cześć kochani. Jak zwykle Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia. Wiecie doskonale, czym się zajmuje ten człowiek, z którymi 3 razy w ciągu tygodnia rozmawiacie, słuchacie, oglądacie go. Mówię bardzo często, że profilaktyka zdrowia, dbanie o zdrowie, to nie jest tylko dbanie o zdrowie ciała. Jeżeli szwankuje nam umysł, jeżeli mamy robala krążącego, przepraszam, drążącego nam w głowie coś, to pada to na ciało. Często mówię, następuje tak zwana somatyzacja stanów emocjonalnych. Emocje wszelkie przechodzą na somę, na ciało i się ciało sypie wówczas. Na przykład stresy. A więc stany po prostu psychiczne przechodzą, to są emocje, często bardzo negatywne, strach i tak dalej, przechodzą na ciało, cierpimy. Z drugiej strony jest tak zwana choroba duszy albo depresja duszy. Coś nas gryzie. Niby tu wszystko pod sufitem jest poukładane, niby ciało jest w porządku, a coś nas gryzie. Na przykład jesteśmy z siebie niezadowoleni, zrobiliśmy coś, z czego nie jesteśmy, i kiedy wiemy, że coś złego żeśmy zrobili, albo po prostu jesteśmy w jakichś relacjach po prostu fałszywych, gdzie udajemy, śmiejemy się, tak, tak, a jesteśmy nieszczerzy, mamy dość tego wszystkiego, dusimy się w tej relacji. Czyli taki robal, który drąży nasze serce, gryzie nasze serce, robale. A więc trzeba zadbać o 3 sfery: o ciało, o psychikę, o umysł, znaczy się, o ducha. Czyli zgodnie z teorią Maxwella Mora, body, mind, spirit lub soul. Save our souls. SOS. Zbaw, ratujcie nasze dusze, tak? I tak dalej. Kochani, zaraz tutaj przejdziemy do właściwego tematu, bo to był taki wstępik. Natomiast no dlaczego w ogóle o tym mówię? Takie inne troszeczkę tematy, nie o zdrowiu, nie o jakimś straszeniu. Staram się nie straszyć oczywiście was nigdy. Zawsze każdą audycję staram się, żeby ona była zakończona jakimś fajnym, pozytywnym elementem. I tutaj to samo. Mamy święta, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Nakręcam tę audycję i inne z okazji świąt. 3 takie kluczowe, będą one, znajdą się w playliście duchowość, po to, żeby to było coś innego, żebyśmy odbiegli od schematu zarazki, infekcje, wirusy, kłamią, oszukują nas, szczypawki, jakieś tam inne, nie powiem co. Pójdźmy w innym kierunku. Oczyśćmy nasze głowy, nasze serducha z czegoś, co nam wszechświat usiłuje, czy ten świat, te schematy, które tutaj są wtłaczane na mateczce Ziemi, wybrnijmy z tego. Życie jest cudowne, życie jest piękne. I teraz, kochani, zanim przejdę do tego właściwego tematu, prośba o lajki, o subskrypcję, czego nie zrobiłem w poprzedniej audycji, o dzielenie się opiniami, o komentarze wasze, bo to jest bardzo ważne. Chcę, żeby ten kanał naprawdę rósł, żeby te treści były przekazywane, ale bez was się nic nie stanie. Bo algorytmy YouTube'a działają tak, że no niestety międlą tak, że widzą ilości subów, ilości komentarzy i tak dalej, i tak dalej. A tak dziwnie jest, że mam wrażenie, że jest to ucinane, bo już było 4060 subskrybentów, nagle to spadło, no być może ktoś tam wyszedł i tak dalej, bo to bardzo często obserwuję. Stoi, później się trochę ruszy, jak się tylko ruszy, znowu zaczyna stawać i tak dalej, bo coś tam się zadziewa. E, YouTube mnie nie lubi, to o tym wiem, bo nie chcieli się zgodzić na tak zwaną monetyzację, czyli kochani, na zamieszczanie reklam, czego sam bardzo nie lubię, ale wiązałem to z tym, że jeżeli zgodzę się na te całe reklamy, to oni będą musieli mnie windować w górę w jakiś sposób. No ale się nie zgodzili, bo napisali, że ja nie spełniam standardów społeczności YouTube'owej. No i dobrze, i bardzo dobrze. Problem został rozwiązany i koniec, kropka.
Jestem czysty, wiem, że nigdy oni nie będą moimi przyjaciółmi. Tylko wy możecie być moimi przyjaciółmi. Aha, jeżeli ktoś zechce ewentualnie w jakiś sposób mnie wynagrodzić za tą pracę tutaj i jakoś tak energetycznie wyrównać, no to są różne rozwiązania. Możecie na przykład kupić mi wirtualną kawę, czyli kliknąć buy coffee i sprawa załatwiona. Lub ewentualnie kupić którąś z moich książek. Będziecie mieli przy okazji wiedzę i tak dalej. I tutaj ja, kochani, żeby pokazać, gdzie to jest, no to posłuchajcie. Pokażę wam rzecz jasna w momencik udostępni moją stronę internetową www.januszdabrowski.pl. Jak otworzycie, to są tutaj, jest sklep, są książki, klikniecie na książki i cała lista moich książek plus dwie innych autorów się pojawią. Między innymi właśnie książka Nie samym chlebem żyje człowiek. O, ta właśnie książka. Zaraz to zniknie udostępnienie, więc jeszcze raz wyeksponuję. I tu jest opis tej książki, co zawiera i tak dalej, i tak dalej. Wybierzcie sobie coś i tyle. A więc słuchajcie, dzisiaj temat, no właśnie, czy można się zaprzyjaźnić z Bogiem? Dąbrowski, ty żeś na głowę upadł. Jak to przyjaźnić się z Bogiem? Oczywiście, że można się przyjaźnić z Bogiem. Zrozumiałem to bardzo późno. Nie wiem, czy znacie Biblię, ale taką postać jak pan Noe, to na pewno znacie. Jeden z bohaterów biblijnych. I tam jest takie zdanie w Biblii napisane, że w przyjaźni z Bogiem żył Noe. Z Bogiem chodził Noe. Chodził, czyli żył, tak prawdę mówiąc, Noe z Bogiem, obcował codziennie, w przyjaźni z Bogiem żył Noe. I teraz pytanie, jak to jest? Czy można z Bogiem się zaprzyjaźnić? No jest to jakieś porąbane. Jak to? Przecież to Bóg karzący, tylko czeka. Jak tylko się urodzimy, to tylko czeka na każdy nasz gest, na każdy jakiś błąd, żeby nam dowolić, tam dorobić i tak dalej. Straszny ten Bóg. No, bzdury na kółkach. Tak nas uczono. Bóg, który jest genialnym kreatorem, jest Bogiem miłości, chociaż często tego nie rozumiemy. Nieraz powtarzają się takie argumenty. Gdzie był Bóg, jak były krematoria, były obozy koncentracyjne i tak dalej, i tak dalej. Te wojny, te morderstwa i tak dalej, i tak dalej. Był. Był. Tylko dał nam wolną wolę, o ile wiem. A co my z tą wolną wolą zrobiliście? Jest taka zasada Chrystusowa. Nigdy nie krzywdzić, zawsze pomagać. I to jest jednocześnie zasada Huny. Kahunów, strażników tajemnicy. Stare wierzenia hawajskie, Polinezji i tak dalej, Huna. Cudowna nauka, tak prawdę mówiąc. I to ma służyć wszystko ludzkości. Pytanie, co wybierzemy? Zgodnie z tym, co mówił święty Franciszek z Asyżu, rób ta, co chce ta. W poprzedniej audycji o tym mówiłem. Nie jest to zawołanie pana Owsiaka, Jerzego Owsiaka, rób ta, co chce ta. Róbcie, co chcecie. Możecie. Tylko nie wszystko jest ok, nie wszystko jest w porządku. Nigdy zasada podstawowa, nigdy nie krzywdź nikogo, także siebie. Bo jeżeli krzywdzisz innego, to skrzywdzisz siebie. Na 100%, ja o tym wiem. Ja w to nie wierzę, ja to po prostu wiem. Troszeczkę wiosen, zim, lat i tak dalej przeżyłem i wiem, mam kolosalne doświadczenie życiowe. To nie oznacza to, że już poznałem wszystko, ale na bazie tego, czego się nauczyłem w życiu, ile razy po tyłeczku dostałem, to po prostu wiem. No i dobrze, i teraz przechodzimy, kochani, do czytania na temat tej przyjaźni z Bogiem. Więc to jest oczywiście fragment tej mojej książki, eksponowanej tutaj z boczku, więc nie samym chlebem żyje człowiek. Jak odkryć Boga w sobie. Więc przy okazji zobaczycie, że wcale to nie jest jakaś straszna rzecz czytać taką książkę. Boże, to jest jakaś Biblia niezrozumiała. Ten Dąbrowski to nie wiadomo co napisał, a w ogóle książka została napisana w 2007 roku jeszcze, czekała 16 lat na wydanie. Sam nie wiedziałem, dlaczego tak długo. No widocznie tak miało być.
Czy wszystko musimy rozumieć? Nie. Po prostu zaakceptowałem, aż w pewnym momencie dostałem taki pciąg i wiedziałem, że przyszedł czas, żeby wydać po okresie tej całej pandemii covidowej, tego dziadostwa, tego wszystkiego, wydałem tą książkę. I ci, którzy kupili, twierdzą, że się dobrze czyta. Inni, którym usiłowałem, że tak powiem, namówić tak troszeczkę na siłę, moi niby przyjaciele, no to niektórzy widziałem, że mają wrażenie, że ja zwariowałem, żeby zamiast zajmować się biznesem, robieniem cashu, pieniądza, to wydaje jakieś dziwne książki, nie sam chleb żyje człowiek, takie niezrozumiałe. Ja już zwariował. Okej, w porządku, ja to wszystko przyjmuję, łatki, bo co są łatki? Ja już byłem, kochani, New Age'owcem, byłem jakąś Jehową, byłem ojejku, wiecie co, już nawet nie pamiętam, tych łatek, jakie mi ponaklejano. Jak komuś to odpowiada, niech przykleja, tylko że gdzieś, nie wiem, może na jakąś mapę z moim wizerunkiem, bo mi nikt nie przyklei, bo ja sobie na to nie pozwolę i to wszystko. Dobrze, przechodzimy do tematu przyjaźń z Bogiem. Powróćmy do relacji. My, nasze dzieci i Bóg, my. Moim zdaniem Bóg może mieć podobne odczucia do naszych. W końcu działa w nas i poprzez nas. Doświadcza również poprzez nas. A może tęskni za rozmową z nami? Da sobie z pewnością radę bez nas. Niczego przecież nie potrzebuje tak naprawdę. Ale jak najbardziej kochający rodzice, albo jak najbardziej kochający rodzic po prostu chce, abyśmy byli ze sobą zawsze razem. Bo chce w tym naszym ludzkim pojęciu tego słowa pomagać nam, dawać wszystko, co sam ma do dyspozycji. Bo Bóg jest cudowny i wie o tym doskonale, ponieważ, powtórzę, doświadcza tego uczucia poprzez nas, swoje cudowne dzieciaki. A my, co czujemy, kiedy obserwujemy nasze dzieci? Spójrzmy, baraszkują w pokoju na dywanie, szczebiocą, bawią się. Co przeżywamy, widząc ich nieporadne próby chodzenia i słysząc radosne głosiki? Nie jesteśmy wówczas szczęśliwi? A co odczuwamy, kiedy dzieci dorastają? Czy nie jesteśmy dumni z naszych dorodnych córek, zamieniających się na naszych oczach w kobiety? Czy nie jesteśmy dumni z naszych synów, wspaniałych chłopaków przemieniających się w mężczyzn? Jak wielką czujemy wówczas dumę z ich osiągnięć, wyglądu, z tego, kim są już teraz i co jeszcze mogą osiągnąć. Jak więc widzimy, relacje między nami i Bogiem łatwo pojąć, kiedy przyłożymy do nich wzorzec ludzkich zachowań w relacjach dzieci-rodzice. Myślę, że taki model, choć w naszym świecie ludzkim bardzo niedoskonały, ułatwia w znacznym stopniu zrozumienie wielu spraw. Jeśli będzie komukolwiek odpowiadał, niech go przyjmie i niech go stosuje. I teraz uwaga, odbiegam od tego tekstu czytanego. Kochani, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja nie zamierzam nikogo nawracać, uchowaj Boże. Ja podaję pewne zdania, pewne myśli, pewne teorie, nazwijmy to. Możecie to wszystko przyjąć na 100%. Możecie to wszystko odrzucić. Możecie wziąć tylko tyle, ile będziecie chcieli. Każdy ma być wolny w tym. W rozumieniu, w przyjmowaniu, nieprzyjmowaniu i tak dalej. Bóg chce również przyjaźnić się z nami. Kiedyś zapadły mi głęboko w pamięć słowa o tym, że, ja już mówiłem o tym, że Noe chodził z Bogiem. Zastanawiałem się wówczas, jak to rozumieć. No dziś jest to proste. Noe i Bóg byli przyjaciółmi. Noe wiedział, że należy się Bogu najwyższy szacunek i cześć jako Bogu. Tym niemniej w jego postawie nie było nic służalczego, a Bóg wcale tego nie wymagał, bo to nie było potrzebne. I tu cytat. Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi. W przyjaźni z Bogiem żył Noe. Noe nie był więc sługą, niewolnikiem czy pracownikiem Boga.
Był jego powiernikiem, współpracownikiem, słowem partnerem. Dlaczego tak sądzę? No jeszcze będzie o tym mowa. Jak mówi Rudolf Steiner, twórca antropozofii, wspaniały autor, mamy jednoczyć się z Bogiem nie jako sługa czy dziecko, lecz jako partner i współpracownik. A co zakłada przyjaźń? Szczerość, zaufanie, pomoc, doradztwo, zwykłe codzienne rozmowy, możliwość zwrócenia się z każdą sprawą do przyjaciela. Ktoś może uważać, że niemożliwa jest przyjaźń Boga i człowieka. Jak to zaprzyjaźnić się z Bogiem? Powiem ci teraz, kochani, wszystko jest możliwe. Bądźmy tylko z Bogiem zawsze. Rano, kiedy wstajemy, kiedy wchodzimy pod prysznic, kiedy robimy śniadanie, kiedy wyprawiamy dzieci do szkoły, kiedy udajemy się do pracy, kiedy ją wykonujemy, kiedy rozmawiamy z naszymi klientami, kiedy robimy zakupy, kiedy stoimy w ulicznym korku w upalny dzień, kiedy spotykamy się z przyjaciółmi, kiedy głaszczemy kota lub bawimy się z psem, kiedy rozpalamy grilla, kiedy kładziemy nasze małe dzieci do snu, kiedy mówimy naszym nastoletnim, nieco zbuntowanym już dzieciom, że je kochamy. No przestań, tata, nie rób siary. Nie, kocham cię, synku. Mój syn, mówię mu, 85. rocznik, 40 lat, bardzo go kocham. I moją córkę kocham. Córkę, która odeszła. Bardzo ich kocham. Dalej, kiedy je tulimy wbrew ich młodzieńczym nastrojom, mamo, tato, nie róbcie obciachu, to co powiedziałem. Kiedy kochamy się z naszą ukochaną lub naszym ukochanym. Kiedy? To jest przyjaźnienie się z Bogiem. Takie codzienne obcowanie z Bogiem nauczy każdego z nas polegać na Nim w zupełności i zapewni nam ogromną radość. Kochani, to nie są słowa tak, żeby tylko puścić to. Ja to wiem, bo przeżyłem to. Przez wiele lat. Byłem daleko od Boga, tak prawdę mówiąc. On był zawsze przy mnie. Bóg nas nigdy nie opuszcza. To my Go opuszczamy. Wiem, że tak jest, bo przemawiają za tym moje codzienne doświadczenia i nie tylko moje. Przecież nie jestem jedynym, który to przeżywa. Bóg po prostu zawsze zadziwia. A zadziwiając obdarza niesamowitą radością. I tu pewien charakterystyczny cytat. Gdy mu się całkowicie oddacie, wtedy otrzymacie od Boga najradośniejsze, wiecznotrwałe dary, o których zaledwie możecie zamarzyć. Dane one wam będą nie tylko poprzez kielich waszego własnego serca, ale także poprzez serca waszych współtowarzyszy. To jest cytat z Saint-Germaina o alchemii formuły przemiany samego siebie. Zaprzyjaźnijmy się więc z Bogiem. I tu cytat z Neila Donalda Walsha z książki Przyjaźń z Bogiem. Najpierw wytyczmy 7 stopni do Boga. 1. Znaj Boga. 2. Ufaj Bogu. 3. Kochaj Boga. 4. Przygarnij Boga. 5. Korzystaj z Boga. 6. Pomagaj Bogu. 7. Dziękuj Bogu. Tych 7 stopni można użyć w stosunku do każdego, z kim postanawiasz zawrzeć przyjaźń. Jak więc przejść przez tych 7 stopni? To bardzo proste, pozornie proste. Zacznijmy chociażby od uważnego przestudiowania przyjaźni z Bogiem Neila Donalda Walsha. Układajmy obraz naszych spotkań z Bogiem z drobnych puzli. Każde zasłyszane słowo, każdy fragment piosenki, każde zdanie artykułu w gazecie, fragment audycji telewizyjnej mogą być przesłaniem skierowanym właśnie do nas. Bądźmy więc uważni. I zanim skończę, powiem wam tylko tyle, że wiele lat temu w bardzo trudnej sytuacji dla mnie, strasznej rodzinnej, kiedy byłem dosłownie w rozpaczy, bo już byłem bezradny, nie wiedziałem co robić, jak postępować. Prosiłem, pamiętam Boga któregoś ranka, mówię, Boże, pomóż mi, daj mi jakieś słowo, daj mi jakiś znak, powiedz mi, co mam robić w tej sytuacji. Czekałem cały dzień. Natężałem uszy, oczy, całego siebie na to, że gdzieś może usłyszę, może jakieś słowa piosenki, gdzie jakiś wers będzie.
który im podpowie, może w jakiejś gazecie, może gdzieś tam w jakichś szpargałach rozsypanych na stole w pokoju nauczycielskim, w szkole, w której uczyłem, może coś tam będzie. Nic z tego. Dopiero wieczorem przemknąłem się w domu, wieczorkiem włączyłem telewizor, akurat dwójka, no to było wiele lat temu, dzisiaj tych kanałów znacznie więcej. I nagle widzę, że na kanale, na dwójce jest film z Kevinem Costnerem. O, to jakiś fajny był film, ale to było ostatnie 5 minut. Ważka. The Dragonfly. Czy Dragonfly. Ważka. I tak słucham, no ostatnie 5 minut. I nagle z ekranu padają słowa. Ufaj i miej nadzieję, to wiara nas prowadzi. I wiecie co? Wówczas się rozpłakałem. Padłem na kolana z wrażenia i się po prostu rozpłakałem, poryczałem się. Ja, chłopisko, poryczałem się, bo wiedziałem, że te słowa to były do mnie skierowane. I dzisiaj bardzo często w moich książkach jako dedykacje, nie wiem co mi podpowiada, ale niektórym osobom wpisuję. Niezależnie od życzeń, bo nie piszę tylko o tam, wiecie, inicjały i tak dalej, tylko piszę to, co mi w duszy gra. I wielu osobom wpisuję. Ufaj i miej nadzieję, to wiara nas prowadzi. Bo to mnie prowadzi cały czas. I czuję, że wielu innych ludzi to rozumie. Kiedyś za plecami, na jednym ze szkoleń, kiedy w to wpisywałem, to usłyszałem szept. Boże, skąd to wiedział, że ja tego potrzebuję? Boże, niesamowite. No to nie było moje działanie, ja tylko byłem kanałem tego. Taki mądry to ja nie jestem sam z siebie. Coś mi kazało, więc coś, co zainspirowało do takiego wpisu, a ja nic nie wiedziałem, to akurat była kobieta, o tej kobiecie, o jej losach, o jej życiu, niczego nie wiedziałem. A jednak to wpisałem. Ufaj i miej nadzieję, to wiara nas prowadzi. Niech to będzie dla was, na święta, taki prezent. I po świętach, i na całe wasze życie. Ufaj i miej nadzieję, to wiara nas prowadzi. Tak, to mnie też nauczyło, że w najciemniejszych chwilach, najtrudniejszych, ufać za wszelką cenę, nie dać się złamać, po prostu trwać, przetrwać, bo nie wiadomo, co będzie za godzinę, za dwie, co będzie następnego dnia. I ktoś może uważać, że przesadzam. Ja jednak wiem, co mnie spotyka. To są moje doznania, prawdziwe i wyjątkowo radosne dla mnie. Tak radosne, że słuchajcie, nieraz czuję motyle w brzuchu. Naprawdę. I w tej książce, kochani, dzielę się tymi doznaniami. Dlatego piszę, podzielę się z tobą tymi doznaniami już wkrótce. I już na zakończenie cytat z książki Spotkać Boga w człowieku Ladislausa Borosa. Źródło prawdziwej radości bije zawsze tam, gdzie człowiek polega na Bogu. Zatrzymuję udostępnienie. Kochani, nie wiem jak to przyjmiecie, jako wyznania klechy i tak dalej. Nieistotne, mówię, macie być wolni w tym. Tak jak mówię, możecie to wszystko odrzucić, możecie to wszystko przyjąć, możecie wziąć jakieś fragmenty, które wam odpowiadają. To, co wam podaję, to są moje doświadczenia, moje przeżycia, moja wiedza. Moja w sensie tym, że ja to otrzymałem. Bo tak prawdę mówiąc, nic tu mojego nie ma. Jak mówił apostoł Paweł, co macie, czego nie otrzymaliście. No więc wszystko otrzymaliśmy. Nasze ciała, nasz wzrok, nasze wszystkie narządy, wszystkie zmysły słuchu, smaku, dotyku i tak dalej, nasze uczucia. Tylko pytanie, co z tym zrobimy? Jesteśmy jakby zarządzającymi tu na tej ziemi tymi skarbami, które żeśmy otrzymali. Więc pytanie, jak my tym zarządzamy? Czy idzie to ku dobremu, czy ku złemu? Patrząc na wielu ludzi, no to różnie bywa. Ale żebyśmy byli w porządku. Ja też masę różnych takich grzeszków, że tak powiem, popełniam. Ilu ludzi dostaje ode mnie, powiedzmy, czasami takie małe wziąchy albo i większe, na przykład na drodze, bo ktoś wywinie mi jakiś taki numer, że głowa mała, to wtedy no
energia idzie, ale zaraz go przepraszam. Mówię, dobra chłopie, przepraszam cię, bo przecież ja sam też nie jestem ideałem na drodze. Najprawdopodobniej też nieraz innym ludziom powycinałem różne numery. A więc święty nie jestem, jeszcze nie jestem święty. No ale idę ku świętości na przykład, no, żeby tam w niebie te lelije trzymać i śpiewać. Jak nieraz w pewnym wywiadzie mówiłem do swego kolegi, mówię, jest, ale tam w niebie to jest nudno, te lelije, tylko śpiewy, śpiewy, te białe szaty, to nie dla nas, chłopaków. W piekle jest lepiej, jest ciepło, jest pewnie wódeczka, są dziewczynki, można komuś mordę dać nawet. Przynajmniej się coś dzieje. No śmieliśmy się do rozpuku, więc to jest moje takie, wiecie, myślenie. E, Słuchajcie, kończąc, życzę Wam wszelkiego dobra. Nieważne, czy to są święta, czy nie są święta, tak zwane ludzkie, zapisane w kalendarzu, każdy dzień jest święty. Trzeba to zrozumieć. Więc świętujmy każdego dnia i przyjaźnijmy się z Bogiem. To jest najlepsze, co możemy dla siebie zrobić. Trzymajcie się. A, oczywiście proszę Was o lajki, o subskrypcje, o komentarze, o dzielenie się linkiem z tą audycją ze swoimi znajomymi, bliskimi. Podzielcie się też w komentarzach, co o tym myślicie. Dziękuję Wam, że jesteście. Papatki, cześć.